Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universalmemory.pl i .com. Dzisiaj powrót do formuły, którą zacząłem tak naprawdę miesiące, czy może już nawet ponad rok temu, a której nie kontynuowałem, mianowicie taka bardziej forma narracyjna. Non-stop po prostu pakuję różnego rodzaju wycinki badań, umieszczam literaturę naukową pod filmikiem, żeby przynajmniej jeśli chodzi o te tematy dla wielu osób bardziej kontrowersyjne, żeby było wiadomo, że jest jakby pełna taka podpórka merytoryczna, naukowa. Natomiast jest mnóstwo rzeczy, które jest w literaturze na tyle dobrze opisana i znana, że często tak naprawdę nie trzeba tego robić. I właśnie w tym filmiku, który nagrałem pewnie ponad rok temu, który się nazywa swoją drogą Jak wywołać genetyczną osteoporozę, na podstawie komentarza z Facebooka opisywałem, jak pewna pani, która uważała, że podejmowała optymalne decyzje genetyczne, czy przepraszam, żywieniowe, wywołała u siebie właśnie osteoporozę i opisywałem krok po kroku, po prostu bez badań, bazując, można powiedzieć, po prostu na wiedzy, jak sama do tego doprowadziła i stąd ta genetyczna osteoporoza. Zauważyłem, że ta forma sprawdziła się całkiem fajnie. Mnóstwo osób, które nawet upisały, że uważały, że nie będą zainteresowane tym tematem, potrafiły przesłać cały filmik. I też widzę swoją drogą nawet po popularności wielu wywiadów, których udzielałem na różnego rodzaju kanałach. Nawet jeden chyba 1 milion już przebił obejrzeń u Dawida Straszaka w podcaście charyzmatycznym. Czasami lepiej jest posłuchać. Także popularność często jest nawet większa niż po prostu tych odcinków, gdzie walę tymi badaniami na ekran. Natomiast oczywiście dajcie mi koniecznie znać, jaki będzie wasz odbiór po prostu przekazywania czasami, bo i tak lubię te odcinki, gdzie walę badaniami na ekran. Jaki jest wasz odbiór takich bardziej narracyjnych, bardziej w formie opowieści odcinków? Jeśli chodzi właśnie o dzisiejszy odcinek, chciałbym porozmawiać o zaburzeniach libido, o zaburzeniach erekcji. Czyli dlaczego Pindolino nie opuszcza stacji, dlaczego maszt jest do połowy opuszczony albo czasami połamany. Chciałbym pogadać o rozgotowanym makaronie i zaczyna mi szczerze mówiąc brakować już innych dziwnych analogii. Na całe szczęście nie mam żadnych analogii, jeśli chodzi o panie, bo wydaje mi się, że straciłbym połowę publiczności i subskrybentów po takim filmiku. Natomiast chciałbym zrobić to w bardzo tak naprawdę wąskim zakresie, czy relatywnie wąskim zakresie. No bo jeśli popatrzymy sobie na powody zaburzenia erekcji, to jest ich całe mnóstwo. Tak, to mogą być różnego rodzaju dysfunkcje po prostu naczyń krwionośnych, tak? Dlatego też między innymi różnego rodzaju leki typu inhibitory fosfodiesterazy 5, o których mówiłem między innymi w tym odcinku, które są w stanie utrzymać tlenek azotu w większym stężeniu w naczyniach krwionośnych i spowodować ich rozszerzenie, pomagają po prostu zaradzić bardzo często kłopotom z erekcją. Natomiast oczywiście samych tych powodów jest mnóstwo. Jeśli chodzi o same kłopoty hormonalne, to oczywiście zbyt wysokie stężenie prolaktyny będzie kłopotem. Zbyt niskie stężenie testosteronu, różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne, m.in. cukrzyca, co oczywiście łączy się z dysfunkcją śródbłąka naczyń krwionośnych i tym samym dysfunkcją naczyń krwionośnych będą w stanie doprowadzić do tych kłopotów. Mogą być kłopoty z tarczycą, mogą być kłopoty z otyłością, mogą być kłopoty z nadciśnieniem, znowu coś, co łączy się jak najbardziej z dysfunkcją śródbłąka. Możemy mieć kłopoty już z miażdżycą, możemy mieć kłopoty choćby z bezdechem sennym, mogą mieć kłopoty z uszkodzeniem jakiegoś odcinka kręgosłupa, który będzie doprowadzać do zaburzeń przewodzenia sygnałów nerwowych i tym samym wywoływania erekcji i pobudzenia seksualnego, ale na czym ja chciałbym się skupić w tym odcinku? Mówiłem, że to spojrzenie będzie bardziej takie selektywne, bo będzie tyczyło się tego, jak serotonina i jak dopamina i pobudzanie, albo w zależności od tego, jak na to popatrzymy, pobudzanie albo blokowanie receptorów dopaminowych i serotoninowych będzie w stanie wywoływać albo blokować to pobudzenie. I też oczywiście zrobimy to w sposób bardzo praktyczny, to znaczy opiszę, jakiego rodzaju leki, jakiego rodzaju substancje, suplementy i nawet zioła są w stanie powodować te efekty i też inne kłopoty, albo im przeciwdziałać. Mam też nadzieję, że odcinek ten wzbudzi ciepłe uczucia, jeśli chodzi o biochemię, piękno jakby ludzkiej fizjologii. Niektóre osoby już mi w przeszłości pisały, że dzięki tym moim wykładom, filmikom pokochały, a przynajmniej polubiły się z biochemią. Zawsze uważały, że to jest takie tak naprawdę dosyć często niepotrzebne, taka bardzo teoretyczna dziedzina. No i właśnie w tym odcinku chciałbym pokazać, że jakby zrozumienie jej jest absolutnie często niezbędne, żeby diagnozować różnego rodzaju
problemy, zapobiegać im, albo nawet zmieniać podejście. Jeśli mamy jakiś kłopot zdiagnozowany, próbować różnego rodzaju rzeczy, bo właśnie wiedza na temat tego choćby, co będzie agonizować, tak aktywizować, możemy powiedzieć kolokwialnie, różnego rodzaju receptory hormonalne, albo antagonizować, czy blokować, będzie w stanie nam dać szerszy wachlarz różnego rodzaju opcji czy wyborów po prostu terapeutycznych. Tak, że jeśli spróbujemy na przykład dane podejście i wiemy, że ono oddziałuje bezpośrednio na te i te receptory czy inne poziomy hormonów i to nie zadziała, to możemy spróbować innego podejścia. Natomiast bez tej wiedzy bardzo często zostaje rzucanie lotkami gdzieś tam na ślepo do tarczy i po prostu wielka nadzieja, że prędzej czy później trafimy. Czyli takie moje ulubione podejście, które zawsze określam jako pluj, na pewno coś się przyklei. Zacznijmy więc od takiej szybkiej podkładki teoretycznej. Mamy 7 rodzajów receptorów serotoniny. Te receptory serotoniny mają oznaczenia 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 i tak dalej aż do 7. Co więcej, niektóre z tych receptorów mają swoje podtypy. I tak na przykład te receptory 5-HT1 będą mieć podtypy A, B, D, E i F, a receptory 5-HT2 będą mieć podtypy A, B i C. I w ramach właśnie zrozumienia zaburzeń erekcji, zaburzeń libido, będą nas szczególnie interesować receptory, czy podtypy receptorów 5-HT2, konkretnie 5-HT2A i 5-HT2C. To, co musimy wiedzieć o tych receptorach 5-HT2A i 5-HT2C, to jest to, że w większej ilości one będą znajdować się w paru ośrodkach mózgu, będą znajdować się w korze przedczołowej, będą znajdować się w podwzgórzu i jądrze półleżącym. I one będą odpowiedzialne za regulację m.in. emocji, apetytu, snu i właśnie libido. W zależności od tego właśnie, co będziemy robić z tymi receptorami. I teraz przejdziemy sobie na chwilę do receptorów dopaminy i potem wrócimy do receptorów serotoniny i zobaczymy, jak ta gospodarka nasza serotoninowo-dopaminowa wzajemnie na siebie wpływa i może właśnie powodować te kłopoty, o których sobie mówiliśmy, albo je cofać. Jeśli chodzi o receptory dopaminy, to będziemy wyróżniać 5 głównych ich rodzajów. I to będą receptory odpowiednio D1, D2 i tak dalej aż do D5. Z punktu widzenia rozumienia zaburzeń erekcji, zaburzeń libido, interesuje nas przede wszystkim receptor dopaminy D2. Ten receptor, dokładnie tak jak te receptory serotoniny, które nas interesują, będzie również znajdować się w większej ilości w jądrze półleżącym, również w przysadce i prążkowiu. Podczas tej regulacji postsynaptycznej, czyli kiedy już dopamina przyłączy się do tego receptora, będzie regulować odczuwanie nagrody, przyjemności, bo to jest część układu nagrody właśnie. Będzie też częściowo kontrolować emocje, ale z tych rzeczy oczywiście ponownie, które nas interesują, będzie regulować libido. Także podsumowując na ten moment, to co wiemy z teorii, to że wyróżniamy 7 głównych rodzajów receptorów serotoniny od 5-HT1 do 5-HT7. Te, które nas interesują tematycznie, to są receptory 5-HT2A i 5-HT2C. Jeśli chodzi o receptory dopaminy, to wyróżniamy 5 rodzajów i ten, który nas interesuje, jeśli chodzi o libido, to jest receptor D2. Jeśli chodzi o zrozumienie endokrynologii, układu hormonalnego, to jedna z tych rzeczy, które musimy zrozumieć, szczególnie jeśli chodzi o oddziaływanie różnego rodzaju suplementów, ziół, leków. My jesteśmy w stanie działać tylko i wyłącznie wybiórczo na różnego rodzaju receptory. Praktycznie wszystkie leki, którymi dysponujemy, one będą oczywiście dawać pewne korzyści, ale dobrze wiemy, że będą dawać różnego rodzaju też skutki uboczne. I profil tych korzyści do skutków ubocznych oczywiście może się różnić w zależności od problemu i od osoby do osoby. Natomiast dlaczego czasami mamy korzyści i dlaczego jednocześnie będziemy mieć efekty uboczne? Jeśli będziemy blokować konkretne receptory, czyli na przykład mamy receptory serotoniny, zaczynamy je blokować. Konkretne rodzaje tych receptorów od 5-HT1, 2 i tak dalej. Jeśli zablokujemy część z nich, to teraz pytanie, czy serotonina znika? No nie. Serotonina tak jak była, tak jest. W takim razie, co dzieje się z tą serotoniną? Ta serotonina zaczyna przyłączać się do innych receptorów serotoniny. Tylko teraz patent polega na tym, że ona zaczyna przyłączać się do tych receptorów serotoniny w większej ilości. Czemu? Bo zwyczajnie to jest tak, jakbyśmy, nalali wody i mieli 7 odpływów. Tak, jeśli nalejemy tej wody, to generalnie ta woda będzie spływać pi razy drzwi równomiernie między różnego rodzaju odpływami.
I tak samo jest właśnie dokładnie z tymi receptorami. Jeśli mamy pulę serotoniny, ona będzie przyłączać się do różnego rodzaju tych receptorów i powodować oczywiście te swoje efekty, które ma powodować. I często oczywiście, jeśli mamy normalny stan organizmu, mamy tą homeostazę, stan równowagi, to będziemy funkcjonować optymalnie. Natomiast jeśli już są jakieś kłopoty i stwierdzimy, dobra, musimy zablokować konkretne receptory, to w takim razie będziemy dochodzić do sytuacji, w której jeszcze raz ta dodatkowa pula serotoniny w takim razie będzie przyłączać się do dokładnie innych receptorów. I to dotyczy się jeszcze raz praktycznie każdych leków. Jeśli spojrzymy sobie na przykład na różnego rodzaju beta-blokery, jeśli chodzi o leczenie nadciśnienia. Te beta-blokery starszej generacji, one miały działanie bardziej wybiórcze, czyli blokowały na przykład jeden rodzaj receptorów noradrenergicznych. I to samo choćby leki przeciwalergiczne. Tak? W momencie, w którym będziemy blokować tych receptorów histaminy, z kolei są 4 rodzaje, jeśli będziemy blokować jakieś konkretne receptory histaminy, czyli na przykład receptory H1, tak, żeby nie było tego uderzenia gorąca, żeby nie swędziało, no to w takim razie ta histamina będzie przyłączać się w większej ilości choćby do receptorów H3 i H4, które będą znajdować się w mózgu, w jelitach i tam powodować swoje efekty uboczne. To, co musimy na ten moment pamiętać, to nie można bezkarnie aktywizować, mówiąc kolokwialnie, różnego rodzaju receptorów, bo zawsze, jeszcze raz, ta pula danego neurotransmitera, pula danego hormonu, ona będzie musiała gdzieś się podziać, tak? I właśnie w ten sposób będziemy wywierać te pozytywne, jak i negatywne skutki poprzez działanie różnego rodzaju ziół, leków i tym podobnych. Okej, wracamy w takim razie do tych receptorów 5-HT2A i 5-HT2C, o których sobie mówiliśmy, czyli receptorów serotoninowych. Co się stanie, jeśli będziemy pobudzać receptory 5-HT2A? Mamy różnego rodzaju ciekawe substancje, które na przykład są bardzo mocnymi agonistami, bo potrzebujemy jeszcze tutaj paru słów. Agoniści to będą różnego rodzaju środki, które będą aktywizować w różnego rodzaju rozciągłości konkretne receptory. Antagoniści to będą różnego rodzaju środki, substancje, które będą jeszcze raz teraz z kolei blokować znowu w różnej rozciągłości działanie danego receptora. Tak to można rozumieć kolokwialnie. Stąd się mówi, że coś agonizuje, czyli aktywizuje, albo antagonizuje, czyli blokuje dany receptor. Więc co będzie się działo, kiedy będziemy agonizować, kiedy będziemy aktywizować ten receptor 5-HT2A? Mamy różnego rodzaju fantastyczne substancje, takie jak choćby psylocybina, substancja psychoaktywna, jak wielu z Was na pewno kojarzy, i choćby LSD, które będą w bardzo mocny sposób agonizować te receptory. I kiedy będziemy agonizować receptor 5-HT2A, będziemy mieć takie efekty choćby jak uczucie lęku, uczucie niepokoju. Mogą występować zaburzenia snu, nadpobudliwość, czy pobudzenie przynajmniej mocniejsze układu nerwowego, ale dobrze wiemy też, jak te substancje psychoaktywne działają. Jest zwiększona kreatywność, jest zwiększona jakby introspekcja, ta zdolność spojrzenia do siebie, różnego rodzaju śledzenia wielu potencjalnie niepowiązanych ze sobą wątków, stąd jeszcze raz pobudzenie tej kreatywności. Z kolei agonizacja tego receptora 5H2C będzie miała efekt przeciwlękowy, będzie miała efekt przeciwdepresyjny, chociaż to też będzie z kolei zależało od dawki. Będzie między innymi wpływało negatywnie na fazę snu REM, czyli ta faza szybkich, gwałtownych ruchów gałek ocznych, ale również będzie hamować apetyt. Nawet jest teraz taki lek, nie pamiętam jego nazwy, który jest w fazie przedrejestracyjnej obecnie, który będzie agonizować bardzo mocno właśnie ten receptor i ten lek wypuszczają na rynek jako lek do kontroli właśnie łaknienia, do kontroli odczuwania apetytu. I czas na wielki finał, jeśli chodzi o tą naszą całą teorię, żeby zrozumieć właśnie, jak różnego rodzaju środki będą oddziaływać na właśnie te sytuacje z libido i erekcją. Jedna rzecz, którą opuściłem, jeśli chodzi o agonizowanie receptorów 5HT2A i 5HT2C, jest to, że agonizowanie tych receptorów im mocniejsze, tym będzie powodować większy spadek dopaminy. Bo coś, co musimy wiedzieć, jeśli chodzi o ciało, to, że, jak powtarzam, nie jest debilem. To znaczy ciało lubi stan równowagi. I serotonina i dopamina dosyć często one będą się po prostu tłukły łbami i wzajemnie miały poniekąd przeciwstawne działanie, chociaż oczywiście też czasami falami nadchodzą w przypadku choćby brania różnego rodzaju substancji niedozwolonych. Jeśli będziemy agonizować receptory 5HT2A i 5HT2C, to następuje
blokowanie receptora, antagonizowanie receptora dopaminy D2. Czyli słowy, jeśli serotonina będzie się przełączać w większej ilości, czyli jakaś substancja będzie agonizować te receptory serotoniny, to będziemy blokować receptor dopaminy D2. Innymi słowy, będziemy mieć zaburzenia libido, mogą być zaburzenia erekcji. Co więcej, blokowanie, antagonizowanie tego receptora dopaminy D2 jest jedną z przyczyn anhedonii. Ta anhedonia, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, w psychologii, w psychiatrii, to jest ten stan braku odczuwania przyjemności, szczególnie jeśli chodzi o czynności, które w przeszłości sprawiały nam właśnie radość, dawały nam przyjemność z ich wykonywania. Jeśli będziemy agonizować, podsumowując, receptory serotoniny 5-HT2A i 5-HT2C, będziemy blokować receptor dopaminy D2 i doprowadzimy do kłopotów z libido. Ale odwrotna sytuacja będzie prawdziwa. Jeśli zaczniemy blokować receptory serotoniny 5-HT2A i 5-HT2C, będziemy mieć większe przełączanie, większą agonizację receptora dopaminy D2, więcej dopaminy jest w stanie przełączać się do tego receptora dopaminy D2 i tym samym będzie znacząca poprawa odczuwania libido. Tak, i też odczuwanie przyjemności z wykonywania ponownie różnego rodzaju czynności. Możemy również bezpośrednio oddziaływać na receptor dopaminy D2, aby uzyskać ten efekt poprawy libido i ponownie odczuwanie przyjemności z wykonywania różnego rodzaju czynności. I uzbrojeni już w tą wiedzę, tak, fizjologiczną, biochemiczną, neurochemiczną, jakkolwiek chcielibyśmy to nie określać, możemy sobie wskoczyć w rozwiązania i już z otwartą głową, z większą precyzją zrozumieć właśnie, dlaczego niektóre rzeczy działają pozytywnie, a dlaczego niektóre negatywnie na te rzeczy. Nie bez powodu kastracja może wpływać na pogłębienie duchowości, bo, no właśnie, jak możemy sobie zobaczyć, różnego rodzaju substancje psychoaktywne będą głęboko, naprawdę mocno agonizować te receptory serotoniny i tym samym, jak już wiemy, obniżać poziom dopaminy i doprowadzać do kłopotów z libido, potencjalnie i erekcją. Jakie to są te substancje psychoaktywne? Absolutnie wszystkie klasyki. Meskalina, DMT, psylocybina, ayahuasca, LSD. Wszystkie one będą sprzyjać jeszcze raz takiej pogłębionej duchowości. To nie był wcale taki kiepski żart. Będą zwiększać kreatywność, tak jak mówiliśmy, zdolność introspekcji, ale jednocześnie zainteresowanie tymi bardziej fizycznymi, przyziemnymi sprawami, seksualnością zaczyna drastycznie spadać. I oczywiście efekty te, trzeba zawsze pamiętać, będą zależne od między innymi dawki, ale też różnego rodzaju innych czynników, które mogą jednocześnie wpływać na te receptory, które sobie omawialiśmy. Teraz możemy sobie przejść do klasyków, to znaczy leków wychwytu zwrotnego serotoniny. Upraszczając mocno sytuację, leki te będą po prostu powodować, że będzie właśnie więcej dostępnej serotoniny. Tak, właśnie przez to, że one zmniejszają wychwyt zwrotny serotoniny, który by wyprowadził serotoninę z mózgu. Tym samym, jeśli mamy więcej tej serotoniny, to właśnie ona może pośrednio aktywizować, agonizować te receptory 5-HT2A i 5-HT2C. I właśnie dlatego niektóre rodzaje inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli tych SSRIs, są w stanie powodować kłopoty z libido, co znowu jest takim absolutnym klasykiem, jeśli chodzi o skutki uboczne i można wyczytać właśnie w ulotce między innymi różnego rodzaju leków z tej grupy. Oczywiście trzeba podkreślić, nie wszystkie leki mają ten skutek uboczny, ale niestety bardzo duża ilość leków, które są masowo przepisywane, czyli paroksetyna na przykład, fluoksetyna, citalopram, sertralina. Wszystkie te leki mają to do siebie, że właśnie mogą pośrednio agonizować te receptory serotoniny i tym samym powodować spadek poziomu dopaminy i kłopoty z libido. Do tej pory mówiliśmy sobie tak naprawdę o lekach, substancjach psychoaktywnych, ale co jest fascynujące, przepiękne, jeśli chodzi o ludzkie ciało, że wiele różnego rodzaju też innych zjawisk, mechanizmów może powodować, że będziemy mieć więcej serotoniny i tym samym większe jej przyłączanie, czy to bezpośrednio, czy pośrednio i agonizowanie tych receptorów serotoniny 5-HT2A i 5-HT2C. O jakiej sytuacji jest tutaj mowa? Jeden świetny przykład to jest suplement, o którym opowiadałem, 5-HTP i o nim usłyszysz w tym odcinku. I w tym odcinku właśnie omawiałem, że jeśli ktoś chciałby sobie zwiększyć poziom serotoniny, bo on może być zmniejszony w przypadku różnego rodzaju stanów zapalnych jelit, to jeśli ktoś chciałby się przynajmniej doraźnie ratować suplementacyjnie, to tryptofan jest fajny i tryptofan, mówiłem, tam ma wbudowany taki mechanizm bezpieczeństwa, to znaczy, że ciężko jest
tak naprawdę, czy właściwie jest to niewykonalne, żeby suplementując sam tryptofan doprowadzić do zwiększonej puli, czy nadmiernej puli serotoniny. Ale już suplementując 5-HTP jak najbardziej możemy doprowadzić do tego stanu. Więc przykładowo, choćby nadużywanie tego suplementu będzie w stanie doprowadzić do nadmiernej agonizacji tych receptorów serotoniny i spadku poziomu dopaminu i kłopotów z libido i erekcją. Jedna z najciekawszych rzeczy będzie tyczyła się innych hormonów. Estrogeny oczywiście są ważne w organizmie i zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ale nadmierna ilość estrogenów, to jest dla mnie szalenie ciekawe do tej pory, i będzie miała bardzo negatywny wpływ właśnie na dostępną pulę serotoniny. Ten negatywny wpływ polega na tym, że tej serotoniny będzie, uwaga, za dużo właśnie. Jeśli będzie jej za dużo, to już wiemy, że ona w większej ilości może przyłączać się do różnego rodzaju receptorów serotoniny. I dlaczego estrogeny, nadmierna ilość estrogenów ma to działanie? Bo przede wszystkim estrogeny będą w nadmiernej ilości powodować degranulację mastocytów, czyli komórek tucznych. I te komórki tuczne, mastocyty, one są częścią naszego układu odpornościowego i one pełnią funkcje między innymi jeśli chodzi o deregulację właśnie różnego rodzaju, nazwijmy to, czynów alergicznych, ale też między innymi gojenie ran, komunikacja właśnie różnego rodzaju stanów zapalnych. Zwyczajnie mastocyty będą reagowały na, uwaga, histaminę, tak? Czyli jeśli mamy zwiększoną ilość histaminy, choćby przy alergiach albo różnego rodzaju cytokin prozapalnych, między innymi też prostaglandyn, to wtedy będzie dochodziło, czy może dojść potencjalnie do nadmiernej degranulacji mastocytów, czy jeszcze raz komórek tucznych. Same mastocyny będą uwalniać dalszą ilość jakby histaminy, ale również serotoniny. Czyli cokolwiek, co będzie nam rozwalać mastocyty, będzie również powodować zwiększenie automatycznie puli serotoniny. I stąd, tak jak mówię, zwiększanie ilości puli estrogenu jest w stanie bezpośrednio powodować zwiększanie puli serotoniny. Tak jak mówiłem, jeśli jest serotoniny więcej, to więcej będzie ich przyłączało się do receptorów serotoniny w różnych miejscach. A też już opowiadałem w przeszłości, że duża część ruchów mięśni gładkich w jelitach, czyli po prostu perystaltyki, jest regulowana właśnie przez serotoninę i między innymi receptory SCOI5-HT4. I nadmierna ilość serotoniny w układzie pokarmowym z kolei, gdzie mastocyty będą znajdować się w bardzo dużej ilości, też między innymi na skórze, w błonach śluzowych, w mniejszej ilości w mózgu. Ta nadmierna ilość serotoniny w układzie pokarmowym będzie powodować różnego rodzaju właśnie odczyny, jak między innymi IBS, czyli ten zespół jelita drażliwego, może powodować biegunki, różnego rodzaju boleści. Więc mamy, jak widać, absolutnie fantastyczną, niszczycielską kaskadę różnego rodzaju efektów. Powiedziałem, że nadmierna ilość estrogenów może powodować degranulację mastocytów i tym samym zwiększanie puli serotoniny. Ale skąd bierze się nadmiar estrogenów? Powodów jest mnóstwo, to jest tak naprawdę temat na osobny odcinek, ale choćby różnego rodzaju leki antykoncepcyjne będą to zwiększać. Przypominam, że nadmierna ilość tkanki tłuszczowej będzie również to powodować, bo wtedy będziemy endogennie, czyli właśnie w organizmie produkować więcej estrogenów i tyczy się to również panów, tak? Czyli im więcej będziemy mieć tego naszego brzuszka i cycuszków, tym więcej po prostu będziemy produkować estrogenów, tym więcej może być właśnie tych efektów ubocznych, między innymi z libido. Także to jest jeden z takich głównych mechanizmów, które będą to wyjaśniać. Oczywiście pakowanie w siebie dużej ilości fitoestrogenów, więc estrogenów roślinnych, może również powodować takie efekty. Stąd między innymi jeden z wielu powodów, dla których piwo w jakiejkolwiek większej ilości i konsumowane regularnie, niezależnie czy przez panie, czy przez panów, będzie miało taki fatalny wpływ na cały układ hormonalny. Notabene progesteron pełni funkcję właśnie równoważącą dla estrogenu również pod tym względem. To znaczy, że właśnie dopiero w momencie, w którym będzie dominacja estrogenowa u kobiet, będzie dochodziło do tej nadmiernej degranulacji mastocytów, bo no właśnie, różnego rodzaju estrogeny, przede wszystkim estradio, robi to bezpośrednio i nie ma wtedy dostatecznie dużej ilości progesteronu, żeby równoważyć ten efekt i zapobiegać tej degranulacji. Natomiast, tak jak mówiłem, również mastocyty będą degranulowane potencjalnie, kiedy będzie więcej stanów zapalnych, cytokin, tak? Czy innymi słowy, różnego rodzaju infekcje jak najbardziej mogą to powodować, jakieś chroniczne stany zapalne. Stres również oczywiście będzie w stanie chroniczny wpływać na to negatywnie, bo będzie zwiększać stany zapalne. Dlatego też między innymi niedospanie będzie wpływać między innymi przez ten mechanizm na pogłębianie takich kłopotów z libido. Staram się opisywać to wszystko w uproszczeniu, natomiast mam nadzieję, że widzicie,
ile różnego rodzaju jest po prostu tutaj oddziaływań, jeśli chodzi tylko i wyłącznie właśnie choćby o samą serotoninę i dopaminę. Natomiast przejdźmy sobie do rozwiązań, tak? Mówiliśmy sobie, co może nam szkodzić, a teraz pytanie, co pomaga, jeśli chodzi o te kłopoty, o ile oczywiście, bo od tego jest diagnostyka, przypominam, o ile właśnie kłopoty z serotoniną odpowiednią albo dopaminą wywołują te kłopoty z libido, bo jeszcze raz tych przyczyn może być naprawdę wiele i konieczne jest właśnie ustalenie tej, a jeśli nie da się w pełni ustalić, to przynajmniej, no właśnie, mając tą wiedzę po prostu neurochemiczną, biochemiczną, można wypróbować różnego rodzaju podejścia, które będą oddziaływały na różnego rodzaju odnogi czy odsłony tego kłopotu, aż trafi się na rozwiązanie, które będzie działać. Jeśli chodzi o leki, to na pewno trzeba wymienić 3 i nie bez powodu też wspominam o lekach, bo leki, tak jak mówiłem, mają to do siebie, że one będą agonizować albo antagonizować różnego rodzaju receptory i patent zawsze polega na tym, że plusem i jednocześnie minusem leków jest to, że leki robią to najczęściej dużo lepiej niż zioła i suplementy. Czyli odpowiednio agonizacja albo antagonizacja receptorów jest dużo mocniejsza. I tym samym efekty korzystne, ale jednocześnie skutki uboczne są dużo większe w przypadku tych leków. I dlatego też często, uwaga, suplementy albo zioła działają lepiej i jednocześnie mają mniej efektów ubocznych, bo one po prostu nie mają między innymi, to jest jeden z powodów, aż takiego mocnego oddziaływania na różnego rodzaju receptory. Powinienem to akurat, że bardzo często zioła i suplementy mają szersze oddziaływanie, czyli nie działają wybiórczo na jeden mechanizm, tylko właśnie szeroko na większą ilość mechanizmów. Pierwsze 2 leki, o których trzeba wspomnieć, to jest bromokryptyna i cabergolina i osoby, które miały kłopoty z nadmierną ilością prolaktyny, tak zwaną hiperprolaktynemię, na pewno kojarzą te leki, bo te leki właśnie będą obniżać poziom prolaktyny. Jak sobie mówiliśmy na samym początku, sama hiperprolaktynemia jest w stanie powodować jak najbardziej kłopoty z libido, z erekcją, nie bez powodu, bo no właśnie, prolaktyna jest wydzielana w przysadce mózgowej, nadmierna ilość prolaktyny będzie zaburzać produkcję m.in. gonadotropin, a więc FSH i LH, które to z kolei no właśnie bardzo mocno regulują całą naszą gospodarkę, jeśli chodzi o hormony płciowe. Leki te, tak jak mówiliśmy, cabergolina i bromokryptyna, będą w stanie obniżyć poziom prolaktyny. Ale jak one obniżają poziom prolaktyny? Poprzez bardzo mocną agonizację receptorów dopaminy D2. Czyli właśnie te receptory, o których sobie mówiliśmy, że one są w stanie, no właśnie, zwiększyć tą chętkę po prostu, ale też poprawić erekcję. O ile oczywiście obniżanie prolaktyny polega między innymi, właśnie prolaktyna jest regulowana przez poziom dopaminy, ale też przez poziom katecholamin, jak i również, co ciekawe, przez poziomy tarczycy. Także jakby prolaktyna, to jako taki off-topic wspominam, jest kontrolowana przez wiele mechanizmów, ale rzeczywiście poziom dopaminy jest bardzo mocnym regulatorem tego. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że ktoś, mając kłopoty z libido, brałby pełne dawki, bo, jak już wspominałem na kanale, takie sprytne podejście do wykorzystywania leków, to jest mikrodawkowanie, czyli nie bierzemy pełnych dawek leków, bo też jeśli nie masz kłopotów z prolaktyną i chciałbyś wziąć takie pełne dawki bromokryptyny czy cabergoliny, to bracie, siostro, to by były naprawdę paskudne kłopoty uboczne. W mikrodawkach mamy wciąż całkiem fajne pobudzenie receptora dopaminy D2, czyli możemy potencjalnie, no właśnie, rozbudzić te libido, a jednocześnie szansa na efekty uboczne jest niesamowicie niska. Trzecim lekiem, o którym warto wspomnieć w tym kontekście, jest pramipexor, który jest przede wszystkim stosowany tak naprawdę w leczeniu choroby Parkinsona, no, bo istotą tej choroby będzie rozkład tych naszych neuronów dopaminergicznych i kłopoty właśnie z gospodarką dopaminową. Więc lek ten właśnie jest znowu bardzo mocnym agonistą tego receptora D2 i jest w stanie znacząco poprawić libido i czasami aż zbyt, jak to meldują różnego rodzaju anegdoty medyczne i w literaturze naukowej, jak i poza nią. Teraz parę takich bardziej, nazwijmy to, naturalnych rozwiązań, jeśli chodzi o pobudzanie tego receptora dopaminy D2 i oczywiście, znowu podkreślę, nie aż tak mocne agonizowanie tego receptora, żeby doświadczyć efektów ubocznych, to przede wszystkim możemy zacząć od tyrozyny. Tyrozyna jest bezpośrednim prekursorem dopaminy. Suplementacja na przykład tyrozyną, bo można sobie właśnie kupić tyrozynę jako suplement, będzie zwiększać, nazwijmy to sobie, pulę dostępnego budulca, z którego dopamina będzie produkowana. I tutaj oczywiście efekt, żeby było jasne, nie jest jakiś
nie wiadomo jak duży, natomiast potencjalnie jeśli ktoś chciałby zacząć z niskiego C, czyli zminimalizować praktycznie w pełni efekty uboczne, to suplementacja tyrozyną wydaje się dobrym pomysłem. Półkę wyżej na pewno jeśli chodzi o skuteczność jest mucuna pruriens, bo ona zawiera L-dopek, czyli tak naprawdę bezpośredni już prekursor dopaminy. I tutaj rzeczywiście jest w stanie jak najbardziej pomóc libido z erekcją, znowu jakby literatura jest usiana komentarzami a propos skuteczności mucuny pruriens w leczeniu tych przypadłości, ale uwaga, też jest w stanie poprawić płodność. Natomiast to znowu może jest temat na jakiś osobny odcinek. Co jeszcze? Cynk. Sam w sobie jest właśnie w stanie poprawić z kolei produkcję dopaminy, ale również obniża produkcję prolaktyny. Więc można powiedzieć, że jest to taki prosty jakiś analog po prostu tych leków, o których mówiliśmy, tylko oczywiście nie z taką siłą rażenia z kolei. Na końcu jeszcze na pewno honorowa wzmianka dla różańca górskiego. Dosyć często mówię różaniec swoją drogą, jak się zapominam. Różańca górskiego, a więc Rhodiola rosea. Ziółko to z kolei jest w stanie między innymi działać właśnie na układ dopaminowy poprzez zwiększanie wrażliwości receptorów dopaminowych. Więc jest to takie ziółko, które właśnie może swoją drogą też poprawić samopoczucie. Można używać w leczeniu, czy jako wsparcie przynajmniej leczenia różnego rodzaju depresji też, anhedonii, czy powiązanej z anhedonią, ale jest potencjalnie wpływ właśnie pozytywny na libido. Substancji, suplementów, które będą bezpośrednio oddziaływać na te receptory dopaminy D2 jest zdecydowanie więcej. Polecam tak naprawdę, czy tutaj wymieniłem, takie najpopularniejsze. To, co też jakby w tym odcinku pragnę pokazać, to jest jeśli tylko i wyłącznie będziesz znać mechanizmy, które będą oddziaływać na libido, przynajmniej jeśli chodzi teraz to, co przedstawiłem, czyli ten wycinek dotyczący serotoniny i dopaminy, to jesteś w stanie sam, bez większych problemów, nawet jeśli twoja wiedza dotycząca medycyny jest ograniczona, jesteś w stanie sam, bez większych problemów kontynuować poszukiwania. No bo wystarczy wtedy sobie gdzieś tam wklepać już, choćby w aplikację właśnie sztucznej inteligencji. Hej, czacie GPT, jak mogę agonizować na różne sposoby, na przykład receptory dopaminy D2? I on już na przykład może pomóc ci opracować między innymi takie protokoły, jeśli jesteś taką Zosią Samosią jak ja i po prostu czujesz potrzebę, żeby radzić sobie z różnego rodzaju problemami na gorsze i na złe samemu. Mam nadzieję, że te mechanizmy też będą takim swoistym przyczółkiem właśnie do poszukiwania różnego rodzaju rozwiązań. Jeszcze kolejny off-topic, póki pamiętam, bo tak jak mówiłem, no to jest taki odcinek trochę nieuporządkowany. Jeden z wielu powodów, dla których uwielbiam inną taką substancję aktywną, jeśli chodzi o używaną w leczeniu depresji, ale też w rzucaniu palenia, żeby było ciekawe, jest bupropion. Bo bupropion jest takim dosyć wyjątkowym, moim zdaniem, jeśli chodzi o farmakologię, lekiem na leczenie depresji, bo on jest agonistą takim dualnym, czyli podwójnym agonistą dopaminy i noradrenaliny. To znaczy on w przeciwieństwie do różnego rodzaju innych leków na depresję z grupy właśnie SSRIs, czyli inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, pobudza właśnie między innymi poprzez większą ilość tych katecholamin. I tym samym jest to właśnie lek, który nie ma negatywnego oddziaływania na libido. Jeśli ktoś na przykład zauważył, że leki na depresję u niego przynajmniej pomagały, już oczywiście zawsze pomijam to, że należy szukać przyczyny tego stanu rzeczy. Był na przykład odcinek na kanale, że nawet niedobory żywieniowe są w stanie wywołać depresję. Natomiast jeśli ktoś zauważył, że takie leki na depresję mu pomagają, ale ten skutek uboczny w postaci po prostu zabicia libido jest nie do zniesienia, to bupropion właśnie jest bardzo fajną potencjalnie alternatywą. Co mi tam? Jeszcze jeden off-topic mi się przypomniał, więc wspomnę. Z substancji, które są w stanie bardzo mocno pobudzać receptory dopaminy, do tych substancji będzie należała m.in. amfetamina, stąd osoby, które właśnie lubują się w tej substancji, zauważyły pewnie po prostu znacznie zwiększony popęd. Nawet jest taka cała grupa substancji, które się nazywają eugeroiki, które między innymi działają poprzez zwiększanie stężenia dopaminy i zwiększone jej przyłączanie się do receptorów dopaminy również D2. One również w stanie są zwiększyć poziom libido.
i nawet L-Dopa, o której mówiłem w kontekście Mucuna pruriens. L-Dopę można osobno brać jako lek, też używa się właśnie w leczeniu Parkinsona i jeszcze raz jest to bezpośredni prekursor dopaminy, więc też jest w stanie potencjalnie na to oddziaływać, ale to oczywiście leki, narkotyki są niedozwolone, są B, natomiast leki na receptę, takie jak L-Dopa są powiedzmy poza zasięgiem, czy Cabergolina, o której mówiłem, bromokryptonana, są poza zasięgiem dla większości osób. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka, jak zawsze. Ponownie prośba, po prostu dajcie mi znać, po prostu, czy takie odcinki są może po prostu zbyt chaotyczne, czy może po prostu fajnie się słucha takiej, nazwijmy, opowieści biochemicznej, z praktycznymi też oczywiście przykładami, bo o to chodzi, żeby ta wiedza nie była tylko teorią, a również praktyką. Wszystkie oczywiście odczucia, anegdoty, szczególnie medyczne, jeśli miałeś do czynienia z tymi lekami, o których mówiłem, różnego rodzaju substancjami i tak dalej, są bardzo, bardzo mile widziane, oraz inne pytania. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak opanować dowolny język samodzielnie, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, aplikacje, fiszki i tym podobne. Kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z. Właśnie jak zapamiętywać, jak tworzyć głębokie zrozumienie tematu, jak wdrażać to, o czym właśnie mówiłem, czyli suche informacje w praktykę, idealne dla uczniów, studentów, maturzystów, którzy chcą mieć lepsze oceny, zdawać kolokwia lepiej, mieć stypendia i tym podobne, dostać się na wymarzone studia, dla osób, które mają fantastyczną pracę, ale chcą mieć podwyżkę, chcą mieć awans, ale do tego potrzebują zdać różnego rodzaju certyfikacje, egzaminy oraz między innymi dla osób, które nie cierpią swojej pracy i chciałyby się przekwalifikować, natomiast na ten moment nie posiadają odpowiednich umiejętności, żeby to uczynić. Kurs pomoże stworzyć plan właśnie zdobycia takich umiejętności oraz je przyswoić. I na koniec dla osób takich jak ja, które po prostu uwielbiają i chcą zapamiętywać jak najwięcej z tego, co czytają, z tego, co słuchają, żeby nie mieć tego uczucia zmarnowanego czasu. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać m.in. łysienie androgenowe, diagnozować telogenowe wypadanie włosów i je odwracać. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, aby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Coś wolnego, coś szybkiego, coś dla fanów. Przede wszystkim rocka. Z kolei w opisie będą linki znowu do wszystkich kursów, ale również jest link do mojego newslettera. Jak go klikniesz, wyskakuje okienko i tam można wprowadzić swój adres mailowy. Tam z kolei wysyłam różnego rodzaju artykuły na tematy powiązane z poprawą pamięci, nauką języków obcych i między innymi produktywnością. Jeśli spodobały Ci się wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku, chciałbyś je przyswoić jak najszybciej, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych elektronicznych fiszek. Ściąga się na komputer i można z miejsca zacząć się uczyć. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można się nawet na 1 miesiąc zapisać, jeśli ktoś ma ochotę i ściągnąć fiszki do tego odcinka i już ponad 130 poprzednich. Również dla patronów jest dostępne forum prywatne, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z omówieniem i często odniesieniem do kolejnych badań naukowych. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.